Wojna się zbliżała, to na końcu oni postanowili, moi ojciec i matka wziąć ślub gdzieś i zaczęli uciekać na wschód. Utknęli w takim miejscu, które nazywa się Tuczyn, to jest takie miasteczko na Ukrainie, koło Równego. Moi rodzice poszli być nauczycielami w szkole, liceum jakimś polskim, wspólnym polsko-żydowskim. Większość tych miasteczek była polska, żydowska, Ukraińcy mieszkali gdzieś na obrzeżach. I urodziła się moja siostra akurat 5 sierpnia 1941 roku, znaczy jakieś 2 tygodnie po wejściu Niemiec. No idź tu teraz uciekać z niemowlętem, prawda? Także postawili zostać. Ale zostało stworzone getto i trzeba było pracować. Moi rodzice pracowali w instytutach niemieckich, co były w Tuczynie. Moja mama w jakiejś szwalni dla Niemców, a mój tata jakiś stolarz. Skąd on umiał być stolarzem, to ja nie wiem, bo miał lewe ręce tak jak ja. I potem zaczęła się, prawda, 42 rok. Powoli Niemcy wracają i zaczynają czyścić od Żydów wszystkie te miejsca. Jakaś nauczycielka przyszła do mojego ojca i powiedziała, dlaczego wy nic nie robicie, nie, jako wiecie, co się dzieje z Żydami, nie uciekacie, nie tego, no to co mamy zrobić, to mamy małe dziecko tutaj. Ja mogę wam wyrobić aryjskie papiery. I oni zostali, Nina i Marcin Danecki. W międzyczasie trzeba było postanowić, co się robi z moją siostrą. Bo jak, jeżeli trzeba będzie uciekać, to z takim rocznym dzieckiem to jest trudno, prawda? I Maja pracowała w takiej tamtej szwalni, pracowała i tam pracowali Tatarzy. Tak jak na Litwie, różnych miejsc na Białorusi, dużo takich Tatarów zostało. Ta kobieta, Halina Bajszerowska się nazywała, powiedziała, że jej mama, co mieszka w Korcu, jest gotowa zaopiekować się małym dzieckiem. I naprawdę oddali moją siostrę do tej pani z Korcu. Nazywała się Maria Asanowicz. To jest szlachta tatarska, jest taka, że rodzina Asanowiczów. I wzięła moją siostrę na rok na przechowanie. Bo nie wiadomo było, jak to się wszystko skończy. No i niestety w Jom Kippur 1942 roku przyszła akcja w Tuczynie, a oni postanowili wyjść z Tuczyna i później się schować. A zatrzymali się w Krzemieńcu i tam jako Polacy utknęli do końca wojny. I tam przeżyli, aż przyszła w 1944 roku, przyszła Armia Czerwona. Moja mama postanowiła, że ona jedzie po swoją córkę. To nagle jakaś obca pani się zjawiła. W ogóle nie chciała z nią iść. I awanturowała się. Nie jesteś moją mamą i tak dalej. Znaczy to jest taki mały akapit tylko tych naprawdę dzieci, co wyszli potem z różnych zakonów i tego w ogóle. Nie chcieli być Żydami. Ci Tatarzy, ta cała rodzina została przeniesiona jako repatriancka, prawda, z tych Korca, to była Ukraina, potem do Gorzowa Wielkopolskiego w Polsce. Mama otrzymywała z nimi kontakt całe życie. Moja mama wywalczyła w Yad Vashem, że my mamy drzewo imienia moja siostra z moimi dziećmi, moi rodzice, moi 2 synowie, też już byli wystarczająco dorośli, myśmy razem wszyscy sadzili to drzewo, i była taka uroczysta. Piękny pomysł upamiętnienia, myślę, ta Aleja Sprawiedliwych, wzruszająca naprawdę.